Szanowni Państwo, witam w podcaście przybliżającym zagadnienia zawarte w module drugim platformy e-learningowej projektu Learn to Create. O ile moduł pierwszy był modułem bardziej wprowadzającym, przybliżającym zagadnienia nauki w miejscu pracy w przemysłach kultury i przemysłach kreatywnych, to moduł drugi jest modułem dużo bardziej praktycznym. Ten moduł opisuje nam zagadnienia związane z przedsiębiorczością, przybliża nam pojęcia związane z uczeniem się poprzez doświadczenie, a w końcowej fazie zawiera konkretne ćwiczenia, które trener, szkoleniowiec może wykorzystać również w warsztatach na żywo. Nie jest to typowy zasób tylko online'owy, ale może być też zasobem do wykorzystania podczas warsztatów na żywo. W podcaście opisującym moduł pierwszy dzieliłem się z Państwem doświadczeniami, które wyniosłem ze studia Diaton, z doświadczeniami moimi, z pierwszymi kontaktami z nauką miejscu pracy, jakie miałem osobiście. Będąc współwłaścicielem studia Diaton, oprócz merytorycznych zagadnień związanych z realizacją nagrań, z realizacją i kompozycją muzyki reklamowej, byliśmy tutaj zetknięci z typowymi działaniami przedsiębiorczymi. Czyli musieliśmy w jakiś sposób pozyskiwać klientów, budować z nimi relacje oraz wykonywać wszystkie inne czynności przedsiębiorcy, takie jak płacenie podatków, płacenie wszelkich składek, no i dbanie o płynność finansową naszego przedsięwzięcia. Czy nam się to wtedy udało? No, nie do końca, ponieważ Studio Diaton po chyba 2-3 latach swojej działalności ją zakończyło. Nasza spółka się wtedy rozpadła. Nie był to żaden sukces finansowy. Teraz Państwo macie zupełnie inne możliwości. Ja również. Nie miałem wtedy tej wiedzy i doświadczeń przedsiębiorczych, jakie mam teraz. Nie mieliśmy wtedy też takich dokumentów i narzędzi. Jednym z tych niezwykle pomocnych dokumentów w prowadzeniu i szkoleń, i działań związanych z przedsiębiorczością są europejskie ramy kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, czyli Entercomp. Entercompa będziecie mogli Państwo znaleźć u nas na platformie e-learningowej właśnie w module drugim. Entercomp wprowadza wszystkie te kompetencje, które w ramach dużych badań Unii Europejskiej zostały zdefiniowane jako niezbędne do funkcjonowania w życiu przedsiębiorczym. Wraz ze zdefiniowanymi kompetencjami mamy też cały szereg ćwiczeń, które można wykonać w celu podniesienia tych kompetencji. I takie ćwiczenia znajdziecie Państwo w rozdziale 4 modułu drugiego, a zaczynają się one od ćwiczeń praktycznych, od najstarszej i chyba najbardziej znanej analizy SWOT, poprzez ćwiczenia
samotestujące, tak to powiem, gdzie możemy sami dokonać oceny swoich kompetencji przedsiębiorczych, aż do bardzo praktycznych ćwiczeń, na przykład z zarządzania czasem, z zarządzania priorytetami, czy ogólnych ćwiczeń z zarządzania własną pracą. Czy aspekty przedsiębiorczości to wytwór naszych czasów? Czy dopiero współcześnie kompetencje przedsiębiorcze artystom są niezbędne? Nic bardziej mylnego, jak mówi klasyk. Analizując historię sztuki, znowu cofniemy się do średniowiecznych i renesansowych Włoch. Dlaczego? Ponieważ akurat w tym kraju zawód artysty, malarza, artysty, rzeźbiarza wykształcił się najmocniej i najwcześniej. Już od XII wieku następowała emancypacja zawodów artystycznych z zawodów stricte rzemieślniczych do bardziej szerszego, intelektualnego podejścia do tworzenia. Artyści w okresie renesansu, artyści wizualni, malarze, rzeźbiarze, zaczęto ich porównywać do pisarzy, filozofów. Oczywiście te konotacje z sztuką antyczną też miały na to bardzo duży wpływ. A co z przedsiębiorczością artystów? Już od XIII wieku we Włoszech istniało bardzo wiele różnych rodzajów umów. Te umowy określały zakres prac, zakres zleceń, określały też należne wynagrodzenie oraz terminy i jakość realizacji. No oczywiście, czasami wynagrodzenie było określane w naturze, czyli artysta mógł uzyskać worki pszenicy bądź dzbany wina lub oliwy. Znacznie częściej jednak otrzymywał wynagrodzenie w pieniądzu. Ale rodzaj pieniądza również definiował status artysty. Bądź status artysty przekładał się na rodzaj wynagrodzenia. Rzemieślnicy oraz artyści nie tak wysokiego statusu otrzymywali głównie wynagrodzenie w srebrnych lirach. Jeżeli artysta był z tej najwyższej półki, taki jak Leonardo da Vinci lub Michał Anioł, na ogół mógł liczyć na wynagrodzenie w złotych florenach. To nie był jedyny problem dla artystów, czyli otrzymanie właściwego wynagrodzenia we właściwej wysokości. Czasami dużo trudniejszym zagadnieniem była kwestia rozliczania materiału użytego w danym dziele artystycznym. Musimy sobie zdawać sprawę, że materiały do obrazów były bardzo drogie, ponieważ czasami używano złota bądź ultramaryny, która musiała być sprowadzana z Afganistanu. I jeżeli nie otrzymywał taki artysta wynagrodzenia na czas, bardzo często popadał w tarapaty finansowe i w długi. Nawet tej trudnej sytuacji finansowej nie ustrzegł się Michał Anioł. Opowiem Państwu pewną anegdotę, którą cytował w swojej książce Vasari. Mianowicie Michał Anioł skarżył się w listach do swojego ojca, iż stracił przeszło chyba 5 florenów, ponieważ zakupiony przez niego kawał marmuru wielkości dorosłego człowieka nie nadawał się do niczego i musiał zakupić
kolejny. A musimy sobie zdawać sprawę, że 5 florenów, czyli już waluta złota, równowartość tej kwoty to było miesięczne utrzymanie się i wynajęcie mieszkania we Florencji. W związku z tym była to bardzo wysoka kwota. Inną sytuację, która zdarzyła się Michałowi Aniołowi, to sytuacja, w której zamówione i opłacone przez niego bloki marmuru po prostu utopiły się w Tybrze. Nauczony tym doświadczeniem, Michał Anioł w kolejnych swoich zleceniach starał się przerzucić koszty zakupu materiałów na zleceniodawcę. Wtedy jakby ciężar wyłożenia gotówki nie był złożony na artyście, ale na zleceniodawcy. Jak Państwo mogli przed chwilą usłyszeć, renesansowi twórcy musieli mieć bardzo wiele kompetencji przedsiębiorczych, żeby móc funkcjonować. A nie mieli oni dostępu do naszej platformy e-learningowej projektu Learn to Create i nie mieli oni dostępu do materiałów zawartych w module drugim. A Państwo macie. I możecie z nich skorzystać. Możecie przeanalizować Entercompa i przeanalizować niezbędne kompetencje przedsiębiorcze w swoim własnym kontekście, ale również w kontekście swoich podopiecznych, swoich uczniów, osób uczących się. Czyli macie Państwo znacznie łatwiej. Serdecznie zapraszam do korzystania z materiałów zawartych w całej platformie e-learningowej, zawartych w module drugim. Serdecznie zapraszam do słuchania kolejnych podcastów przybliżających zagadnienia zawarte w innych modułach e-learningowych platformy Learn to Create. Dziękuję za uwagę. Dziękuję